Dobra konsultacja to jest taka konsultacja, która jest formą edukacji pacjentki. Przynajmniej tak to uważamy w naszej klinice. Pacjenci czy pacjentki bardzo często przychodzą z pewnym wyobrażeniem, z chęcią. Natomiast to nie zawsze jest tak, że to jest wyobrażenie, które jest prawidłowe, że ta chęć jest i że oczekiwania są oczekiwaniami, które na przykład można spełnić. Konsultacja, która się odbywa tutaj w tym gabinecie, przede wszystkim zajmuje dosyć dużo czasu. U nas my tutaj nigdy nie żałujemy tego czasu, który spędzamy z pacjentem, dlatego że to porozumienie, które się wytwarza w tym momencie i zrozumienie tego wzajemnych z jednej strony potrzeb od strony pacjenta oraz możliwości od strony chirurga jest najistotniejszym procesem w trakcie konsultacji. Tutaj wskazań medycznych do operacji nie ma. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, ma nowotwór i ja mogę mu zaproponować czy powiedzieć: proszę pana, proszę pani, pani to powinna zrobić, bo jeśli nie, to dojdzie do groźnych konsekwencji. To jest zupełnie inaczej. Tutaj dochodzi do tego, że przychodzi ktoś, kto ma potrzebę zmiany, czegoś nie akceptuje, a moją rolą jest wyedukować go i wybrać takie rozwiązanie, które będzie optymalne nie tylko ze względu na spełnienie oczekiwań pacjenta, ale również przede wszystkim będzie możliwe i optymalne ze względu medycyny. Stąd też, jak pacjentka do nas przychodzi, my tutaj długo dyskutujemy na temat wszystkich aspektów zabiegu, począwszy od tego, jakiego efektu pacjentka może się spodziewać. Pokazujemy najczęściej efekty już odbytych operacji w danej dziedzinie. Również informujemy, jak będzie wyglądał cały proces leczenia, czyli po kolei opisujemy proces rekonwalescencji, ile będzie musiała czasu mieć wolnego z działalności zawodowej, ile czasu będzie musiała, po jakim czasie może się spodziewać ostatecznego rezultatu operacji. Konsultacja anestezjologiczna ma na celu wyeliminowanie wszystkich możliwych zagrożeń, tak aby przystępując do operacji mieć prawie całkowitą pewność, że operację pacjentka może przejść bezpiecznie, bez niepotrzebnego ryzyka. W czasie tej konsultacji anestezjologicznej dochodzi do weryfikacji wszystkich badań laboratoryjnych. To jest bardzo ważne, bo muszą spełniać normy, jak również do badania klinicznego, które ma na celu wyeliminowanie jakichkolwiek zagrożeń, niebezpieczeństw, które mogłyby wynikać z aktualnego stanu zdrowia pacjentki. Ważną rzeczą jest również poinformowanie o możliwych zagrożeniach oraz o możliwych powikłaniach, które mogą się zdarzyć, bo trzeba to jasno sobie powiedzieć, nie ma operacji, nie ma chirurga na świecie, który by wykonywał operację bez powikłań. Dobrzy chirurdzy różnią się tylko tym od złych chirurgów, że tych powikłań po prostu mają mniej. Więc zawsze pacjenta trzeba uprzedzić o tym, że powikłania mogą wystąpić, jakie one występują oraz co w tej sytuacji będziemy dalej robić. Nigdy nie można zapominać, że chirurgia estetyczna to jest medycyna. I w związku z tym jest bardzo ważne uwzględnienie takich aspektów czysto medycznych, zdroworozsądkowych, które dla pacjenta mogą nie istnieć w pierwszym momencie, kiedy on tylko chce czegoś i ma o tym pewne wyobrażenie, na ogół takie wyobrażenie pochodzące z mediów, takie, które nie musi być bardzo bliskie prawdzie. Konsultacja jest po to, żeby przede wszystkim poznać oczekiwania pacjenta, urealnić je, wybrać najlepsze rozwiązanie. No i oczywiście, żeby pacjent mógł poznać klinikę, mógł poznać lekarza. To jest nadal bezpośrednia możliwość nawiązania nici porozumienia, zaufania i czegoś, co jest bardzo ważne poza samą medycyną i poza samymi takimi aspektami technicznymi. W trakcie konsultacji czasami przy niektórych zabiegach wykonujemy również na przykład symulację efektów operacji. To pozwala jeszcze lepiej, to w zasadzie jest to najlepszy sposób tak naprawdę na zrozumienie oczekiwań pacjenta i mówię możliwości chirurga z drugiej strony. Wtedy najlepiej się znajduje ten środek między oczekiwaniami a możliwościami i jest wtedy największa szansa, że ten zabieg spełni to, na co dany pacjent liczy.